Dzisiaj czekamy tutaj na autobus. Jedziemy do miejsca Grand World, także zobaczycie, co tam ciekawego jest. Podobno jest to zrobione jak Wenecja i inne ciekawe miejsca. Mam też drona, ale nie wiem, czy tam dam radę w ogóle latać. Więc zobaczymy, co się uda nakręcić. Zimno tu w tym autobusie, ale damy radę. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. W ogóle to ten autobus jeździ tutaj za darmo. Wskakujesz, jedziesz do miejsca docelowego i one tutaj tak w kółko sobie jeżdżą. Jak widać w autobusie same jakieś białe twarze europejskie, także głównie turyści. No to wysiedliśmy już tutaj. Ogólnie pierwsze miejsce to jest taka sytuacja. Podobno jest tutaj to wszystko zrobione jak w Wietnamie Środkowym, więc taki stary klimat to tutaj wygląda. No ale to jest wszystko zrobione sztucznie. Tutaj mamy jakieś gongi i tak to tutaj się prezentuje. No, tutaj jest kilka miejsc odtworzonych właśnie jak to wyglądało kiedyś, czy jak to wygląda w środkowym Wietnamie. Tylko że to jest, jakby to powiedzieć, przedstawienie. O, to jest fejkowe, to jest zrobione przedstawienie dla turystów, żeby mogli poczuć taki klimat. Wiecie, no jakbyśmy byli w ogóle w środkowym Wietnamie na serio, no to pewnie by można było doświadczyć. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Tutaj są takie, zobaczcie, jakieś ryby. Tu jest pewnie pokaz. Tu jest teatrzyk i mamy takie lalki. A, i tak to tutaj wygląda. No nic, idziemy dalej zwiedzać. Tutaj jakiś duży plac. Tutaj możemy przetłumaczyć, co to jest. No i teraz wychodzimy do innego miejsca. No i zobaczcie, jak to tutaj jest zrobione. Phuoc United Center. Ogólnie ta miejscówka, jak tak patrzymy na budynki, na to, co tutaj jest wybudowane, to wygląda, jakby to było opustoszałe. Także chyba wybudowali nadwymiar, a nikt tego nie chce ani wynajmować, ani tutaj prowadzić biznesu, bo mało turystów, no i może jest to nieopłacalne. Tutaj mamy taką budowlę z bambusa. Nie ma żadnej tabliczki, żeby przeczytać, o co chodzi. Może wstawię tutaj wam opis, co to dokładnie jest, ale tak się to prezentuje. Tutaj mamy takie fontanny. Tu też jakaś taka głowa, zobaczcie. Dobra, idziemy tam, wbijamy. Wbijamy tutaj, poobchodzimy te miejsce, okręcimy to. Zobaczymy, dacie mi znać, czy wam się podoba taka miejscówka. Ogólnie jest to głównie zrobione pod turystów. Tutaj takie coś. Tutaj wszystko ładnie zrobione, docięte, czysto. Jakby tak porównać to z innymi miejscami, no to jest brud, a tutaj jest wszystko wyczyszczone. No ciekawe miejsce. To trochę wygląda jak w Pattayyi. Ta restauracja to taka, nie wiem co tam jest, Syrena czy coś.
Nie wiem, czy oglądaliście moje vlogi z Pattayyi, ale tutaj właśnie jest taka jakby syrena i tam też jest coś takiego, mam takie zdjęcie. No i tutaj też takie kwiaty zrobione, tutaj jakieś coś takiego. Miejsce do robienia zdjęć. Zaraz zrobimy foto. No i tutaj kolejne miejscówki. Śmigamy tu. Niech sobie inni zrobią zdjęcia, a ja sobie tutaj obkręcę. Coś takiego. Tutaj kolejna fontanna. Tutaj jakaś zjeżdżalnia nawet jest. Zobaczcie. Zobaczymy, czy da się zjechać. Albo zamknięte. Chyba zamknięte, bo jest folią zrobione. Także nieczynne. Ciekawy park. Tu też wszędzie jakaś fontanna, rzeźba, ławeczki. No dobra, ciekawe miejsce tutaj. Można nazwać to jednym słowem art, czyli sztuka. A idziemy teraz tam, czyli w te miejsce, gdzie kręciłem trochę wcześniej. Kolorowe budynki i ta duża brama. No trochę turystów tutaj jest. Nie jest. Liza mówi, że tu nic innego nie ma, to ludzie przyjeżdżają tutaj. United Center. Przechodzimy na drugą stronę. Jeżdżą takie samochodziki. Widzicie? Oni w ogóle naganiają na to, żeby wsiąść w taki samochodzik i żeby sobie tutaj objechać to. Ale my raczej piechotą to tutaj poprzechodzimy. Zobacz, jakieś Homestay Mart. Tutaj jakieś bilety się kupuje. A, gondolę można sobie wynająć. I zobaczcie, takimi gondolami tutaj można pływać. Tutaj to jest zrobione na wzór Wenecji, z tego co tutaj patrzymy. I są też kolorowe domki, kamieniczki, tak jak tutaj widać, zaraz też tam przejdziemy dalej. O, z tej strony ładnie to tutaj widać. Butiki z kokosami, z lodami. Także taki mały street food tutaj przy okazji. Tutaj ktoś wodą prysnął. Mamy też masaż. Można sobie kupić jakieś tutaj magnesy. Ile to kosztuje? Są jakieś ceny, nie ma cen. Spa, perły, czyli to już chyba standard tutaj w Wietnamie, jeśli chodzi o perły i takie wyroby z pereł, ale to chyba są nieoryginalne, chociaż mają jakiś taki różny kształt. Po prostu tak to ma wyglądać. Także mamy Wenecję w Wietnamie. Tutaj mamy, zobaczcie nawet, Pier Cardin. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale jest tutaj Paris. Sklep. Butik. Jeszcze nakręcimy taką gondolę. Tutaj mamy wietnamskie banh mi, czyli bagietki. No, tam w tym miejscu, gdzie byliśmy, to nie ma tych bagietek za bardzo. A tutaj miejsce dla turystów i bagietki też można sobie ogarnąć, więc głodny człowiek nie wyjdzie. Sklepy, suweniry. Białe rozy śpiewają. Słuchajcie to, białe rozy.
rosyjskie utwory tutaj puszczają. Tutaj też chyba i tam wcześniej też leciało. Także możecie dać znać, bo ja nie wiem, nie znam się na muzyce takiej. Czekamy na następny utwór, ale to już chyba wyłączyli mi muzykę. Co za dziady. Nic, idziemy dalej, pójdziemy z powrotem, to może będzie coś ciekawego jeszcze tutaj lecieć. Tutaj też świeże owoce morza można sobie zakupić. Tutaj jakiś kurczak się kręci. Pizza. Thank you. Też coś tutaj oferują takiego. Kolejny fresh seafood. No tutaj żyje to miasteczko. Mamy taki most, zaraz będziemy tam wbijać na ten most. Jakie foto się zrobi. No i tu z tej strony taki widoczek. Ale budynki są świeże, to jest odnowione, to jest zadbane. I tutaj taki widoczek. Szybko się tutaj przygotowują do świąt Bożego Narodzenia. Choinki już stoją. Tutaj panowie stroją choinkę. Taką większą. Trochę pod światło, nie wiem czy to dobrze widać. Idziemy bliżej. O, teraz. Water taxi. I tutaj kolejny most, także tym mostem przechodzimy z powrotem na tamtą stronę. Ten most w nocy podobno się świeci. Także zobaczymy, może się zećmi, jak tu będziemy. O 21:00 jest pokaz fontan, ale chyba tu tak długo nie będziemy. Tutaj widać są jakieś fontanny. O, są jakieś tutaj w wodzie instalacje, więc pewnie to. Też jakaś fontanna z dzwonem. Tu dalej jakieś budynki, a tam sklep na zielono 24. Jest trochę zrobiony jak 7-Eleven, ale taki bardziej podobny do 7-Eleven jest po tej stronie. I tutaj są w ogóle te napisy, ale wygląda jak 7-Eleven. Idziemy zobaczyć. Się zbliżamy już do tego sklepu. To jest 7, ale market i wygląda jak 7-Eleven, a wcale tym 7-Eleven nie jest. Zobaczcie. Zwykły markecik. Drink area for the water show by the stage. Także tu będzie water show. Może przyjedziemy któryś dzień wieczorem i będzie okazja zobaczyć tutaj te fontanny. W Kuala Lumpur widzieliśmy pokaz takich fontan, w Dubaju nie widzieliśmy, bo były zamknięte i były po prostu w konserwacji. To może tutaj. No jest instalacja i faktycznie coś się tutaj dzieje. Tutaj palmy przypominają mi te na Krabi. Tam też był taki deptak i takie podobne palmy. Ładnie, czysto zrobione. Liza mówi, że gdzieś czytała na vlogu komentarze, że po co w ogóle takie coś tutaj zrobili, że jeśli ktoś chce, to może sobie do Wenecji pojechać. Tylko że tu nie każdy z Europy przyjeżdża, tylko też z Azji ludzie przyjeżdżają sobie zobaczyć takie miejsca, więc mają okazję po prostu przy wakacjach takich azjatyckich
w Wietnamie, zobaczyć sobie trochę inne miejsce, trochę inny klimat. Więc mi akurat to nie przeszkadza, jest to zrobione bardzo ciekawie. Tutaj też mamy taki widok z tej strony. A co wy o tym myślicie? Fajne miejsce, czy raczej nie fajne? I w ogóle dajcie znać, czy mieliście okazję tutaj być. Też jakaś brama, Phu Quoc Grand World. Ciśniemy tam teraz. Transport w Wietnamie, level hard. Ta okolica całkowicie wymarła. Kilka takich bud, a tam pustki dalej. Jakieś takie kamienice, ale to wszystko ma okna pozakrywane. No i tu też wygląda, że tu jest jakaś kawiarnia, ale tam pusto. Tu faktycznie Ghost City. Zobaczcie, puste budynki. Tutaj jakiś hotel, ale pachnie wszędzie farbą. Coś robią, remontują. Tutaj też coś pozamykane. Puste te kamienice. Idziemy jeszcze kawałek i zawijamy. Tam są jeszcze jakieś dziwne, kolorowe rzeczy i palmy. Tu też jakieś prace konstrukcyjne, coś spawane i cięte. Musimy jakoś przejść tędy. Kamienice ładne, ale to nie jest styl wietnamski. Ciekawe, jak tu będzie za kilka lat. Teraz mamy przywilej, że możemy sobie spacerować środkiem ulicy. Nic tu praktycznie nie jeździ, nic się nie dzieje, pozamykane. A tam za tymi parasolami, czy jak to nazwać, jest już morze. Także wbijamy jeszcze w tamtą stronę zobaczyć. Budki telefoniczne mamy tutaj czerwone, zrobione pod styl angielski. Da się tu wejść. O, można. No zobaczymy, czy otwarte. Ha! A tu jest jakiś transformator. Transformator, będziesz widzieć na vlogu. A jak to teraz, na żywo? No tam nie ma nic ciekawego. Też coś tutaj się dzieje, mamy, zobaczcie, Napoli Cafe, pracująca. Idziemy do morza. Już wiem, co mi to przypomina. W Singapurze były takie power tree. Liza mówi, że to podobne. Może tak zrobili. Hajsu musi tu być utopione sporo, bo to zobaczcie, tutaj te budynki to są już takie poniszczone przez czas. Tylko z tego, co ja tutaj zauważyłem, no to oni ciągle to restaurują, na nowo malują, robią. No zobaczymy za kilka lat, co tutaj będzie się dziać. Myślę, że jeszcze będzie okazja tutaj przyjechać. No mi się ogólnie Wietnam podoba. Tu akurat te miejsce, to wszystko jest zrobione tak pod turystów. Nie jest taki klimat właśnie wietnamski. Ale jak ktoś lubi sobie pozwiedzać, popatrzeć na takie nowinki, takie rzeczy, to całkiem przyjemnie. Tutaj mają MMS-y. Tu jakieś świnki, kapibary. Tam też. Coraz bliżej woda. Idziemy tutaj, żeby przez trawę nie przechodzić, bo jeszcze jakiś mandat wyłapiemy, nie wiadomo. Tutaj jakiś strażnik. Food court. Poniszczone kafelki. Także nie wstrzymały zimy. To wygląda trochę jak w Pattayyi. Jest też takie miejsce, gdzie są takie gniazda, gdzie po prostu można sobie usiąść, zjeść i napić czego. Tutaj mamy do góry. No i tutaj mamy beach bar i plaża. Hello. Mamy piasek, coraz bliżej woda. Może tutaj uda mi się dronem wylecieć. Chociaż nikt tu dronem nie lata. Nie wiem, czy jest zakaz, czy nie. Z tego, co czytałem, to można latać. Nie ma żadnych zakazów. Kiedyś trzeba było pozwolenie, a podobno to znieśli.
nie wieje jakoś mocno, więc może tutaj coś się uda nakręcić. Tam jakaś burza w oddali, to widać już, że tam coś się dzieje. Zlatane i nikt się na razie nie doczepił. Tutaj na skuterach jeżdżą, a ja sobie używam tutaj automatycznych rzeczy, żeby zrobić jakieś ujęcia, ale też polatałem samemu, więc pewnie da się coś dociąć. Się ściemnia, ale ogólnie jestem mega zadowolony, bo udało się polatać dronem tutaj nad tym miasteczkiem i nawet udało się polecieć nad Wesołe Miasteczko. Tam jest taki ogromny żółw i teraz go zobaczycie. Także dzień udany, fajne nagrywki, warto było tu przyjechać. U mnie zawsze jest warto, jak można sobie podronować, bo mam zajawkę na drona i jeśli chodzi o takie miejsca, to ja lubię i plaże, i właśnie to, co tutaj się dzieje. Pewnie jeszcze jakbyś wieczorem polatać, no to byłoby spoko, ale już zawijamy. Może tutaj przyjedziemy jeszcze raz, później, bardziej wieczorem, to będziemy mogli coś nagrać. A tu już zobaczcie, jak światła powłączali, więc to musi fajnie wyglądać z powietrza. Całkiem inny klimat, jak to wszystko tutaj oświetlone i wieczorem. Wieczorkiem, ładnie. Może zdążymy na te fontanny, czy nie? Wieje, mokro. Mamy oświetlony most. Świeci się jak choinka. Ludzie sobie foteczki tutaj strzelają. Gondole pływają. O. Zbliżymy. Cyk. Idziemy się kawy napić i będziemy zawijać. Ale most fajny. Kolejna atrakcja. Można sobie pojeździć takim oto tutaj pojazdem, ciuchcią. Muzyka już gra. Także impreza będzie za niedługo. Turystów sporo. Tutaj jeszcze zobaczymy, jak to się prezentuje. Oświetlone. Tu też ta brama taka oświetlona ładnie. Tutaj wieczorem jest jakieś show, ale my zwijamy, bo tu byśmy musieli jeszcze godzinę czekać. Przyjedziemy tutaj jeszcze w któryś inny dzień. Coś się tutaj dzieje, trenują coś.
oświetlenie. Gọi để mở cỏ vòng tre nhanh chưa? I chyba już po zawodach. No, musimy przyjechać na taki występ. Dalej tutaj coś robią. A my już jesteśmy tutaj przy stacji autobusów, także zmykamy do autobusu. Na koniec takiego intensywnego dnia należy się tutaj zupa pho. W ogóle zobaczcie, jaka ona jest tutaj wypasiona, dużo mięska. Wygląda smakowicie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze pływa. Jakieś kiełbasy, nie wiem, co to w ogóle jest. Jakiś bambus chyba, to żółte, z tego co patrzyliśmy. Mamy warzywka. No i każdy z nas ma tutaj zupę pho. I teraz głos mi się nie nagrał, także dogram wam resztę. Jak widać, zupa już zjedzona. Mi się głos nie nagrał tam na poprzednim materiale. Także kończymy dzisiejszy vlog. Widzimy się w kolejnym materiale. Hej!